Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim kolejnym gościem do kolejnego wywiadu jest Radek Krzycki, CEO projektu Eski, o którym wielokrotnie pisaliśmy już na łamach naszego Being Crypto, który staramy się pilnować, nadzorować, jeśli mogę tak powiedzieć, przekazywać naszym czytelnikom update'y i dzisiaj wywiadzik w 4 oczy, w 2 kamerki. Dzień dobry Radku, powiedz co nowego w projekcie Eski. Dziękuję za zaproszenie, witam Państwa. Co nowego w projekcie Eski Network? Jak wiecie Państwo, zaczynaliśmy jako usługa, czyli byliśmy takim po prostu blockchainem technicznym, który dawał pewne możliwości dosyć ograniczone, ale na tym budowaliśmy projekt. Od jakiegoś czasu jesteśmy pełnoprawnym blockchainem z własną strukturą usług, czyli dajemy to, co wiele innych blockchainów. Przepraszam, zapytam, przepraszam, że wcisnę. Muszę to zapytać, bo lubię takie rzeczy wiedzieć od strony technicznej. Czy jesteście blockchainem opartym na przykład o EVM, czy macie absolutnie swój kompletny blockchain niezależny? Nie, jesteśmy forkiem bardziej rozwiniętym Waze'a, blockchaina. Jak wiecie, mieliśmy współpracę z nimi. Na początku była to taka struktura tylko techniczna. Teraz jesteśmy, można powiedzieć, w niektórych aspektach Waze'em 2.0. To jest bardzo ciekawe, bo jeszcze do niedawna faktycznie byliście jakimś projektem skupionym tylko właśnie na usłudze, jak chyba większość, jeśli nie prawie wszystkie projekty z tego okresu, kiedy wy zaczynaliście. W ogóle chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, byliście w ogóle w Polsce jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym projektem ze swoją usługą. To jest naprawdę według mnie bardzo duży postęp. To raczej rzadko spotykana sytuacja, kiedy faktycznie projekt rozwija się do tego stopnia, że wchodzi i buduje, takiego najprostszego słowa użyję, swój blockchain do realizacji swoich usług, do tego, co ma w planach. To jest naprawdę imponujące. Zatem teraz rozumiem, skąd zmiana brandu, zmiana identyfikacji, przepraszam, i chęć rozwoju i rozwój w dalszym ciągu. To ja teraz zapytam Ciebie troszeczkę o strategię teraz, bo jakby w mojej opinii, popraw mnie jeśli się mylę, no wyszliście z jednej usługi, czy tam z kilku usług, które oferowaliście wcześniej, teraz mając fundamenty do tego, żeby tych usług po prostu proponować dużo więcej w oparciu o absolutnie swoje rozwiązanie techniczne. Tak, to prawda, przeszliśmy ewolucję z typowego projektu opartego o usługi, które proponowaliśmy na rynku, jak już powstały 2 aplikacje, i dokonaliśmy ewolucji, przejścia już z naszego blockchaina technicznego na w pełni prawny, technicznie operacyjny blockchain Eski Network. Zmieniliśmy identyfikację projektu i logotyp jakiś czas temu, a teraz wchodzimy w taką identyfikację rynkową, czyli Eski Network równa się blockchain. Co za tym idzie, zmieniamy bardzo wiele elementów, które będą podlegały ocenie inwestorskiej, czyli idzie totalny rebranding strony, kilka nowych usług, pełna dokumentacja. Idzie naprawdę bardzo wiele usług, z których każdy będzie mógł skorzystać. Jeżeli chodzi o strategię, bo ty zadałeś takie pytanie, strategię rozwoju, to mamy kilka elementów, które mogą zwiększyć bardzo mocno atrakcyjność naszego rozwiązania, czyli mamy system komercyjnych nodów, czyli ułatwiamy do minimum, mogę powiedzieć prawie do wyklikania wejście do Eski Network, do blockchaina. Czyli każda firma będzie mogła zaadoptować nasze rozwiązanie i część smart kontraktów, które udostępniamy. Więc będzie to naprawdę proste narzędzie. Co za tym idzie, trochę taką strategią chainika. Bardzo szybko będziemy mogli wprowadzać nowych partnerów na platformę, co będzie budowało zaufanie do projektu. Ale to nie jest tak, że jakby odcinacie się od przeszłości w tym momencie, kiedy jakby przeszliście ten element zmiany, również jakiejś tam logo wizualnej, tylko to jest po prostu element rozwoju po prostu tego, ewolucji tego wszystkiego, tak? Tak, dokładnie tak. Absolutnie odcinamy się od tego. Mamy kilka aplikacji, które już powstały, które powstają. Jesteśmy nadal identyfikowani jako ten IoT, blockchain, czy tam nasze rozwinięcie blockchain of things, czyli BOT, i to też zostaje. Zostają też zagadnienia smart city'owe, które rozbudowaliśmy, ale pojawiła się nowa szansa rynkowa, czyli
budowaliśmy strukturę pod tak zwane smart NFT, czyli krótkie smart kontrakty z wieloma elementami dotyczącymi komunikacji z urządzeniami w nowej technologii, tam na przykład w innym projekcie, i którą też udostępnimy za darmo. Znaczy za darmo, powszechnie udostępnimy, czyli każdy mógł wykorzystać tą technologię. Chodzi o technologię NFT, NFC, czyli komunikację z tagami, z tagami drugiej generacji czy programowanymi, i to będzie też jeden z elementów budowy. Ale jeżeli byśmy podsumowali, bo widzów na pewno będzie interesowało, co wpłynie i co takiego zrobimy, żeby atrakcyjność tego projektu była duża. To na pewno tak, nowa strategia komunikacji, czyli kończymy budowanie strategii komunikacji już od września. Zajmie się tym poważna firma marketingowa. Mamy też podział portfela głównego firmowego, czyli żeby być bardziej transparentnym, jest to wymóg licencji i audytu. Czemu to robimy? Raz, że społeczność może widzieć, na co idą naprawdę te środki, to jest jeden efekt, a w licencji, do której się przygotowujemy, prowadzi nas firma, która wprowadziła już kilka projektów, bardzo mocno ugruntowała jak gdyby legalność tych projektów. Mamy już jakiś poziom legalności, chcemy wejść jeszcze wyżej w tą legalność, tak? Skoro jesteśmy blockchainem, to nam pozwoli też wejść na lepsze giełdy. To jest jeden z takich elementów. Uruchomimy też program Eski TV. Co to będzie? Po prostu szybkie, krótkie wejścia, 5, 7, 10-minutowe, co dzieje się w projekcie od września. Mamy też zaplanowany pierwszy hackathon na naszym blockchainie. Będzie to hackathon testowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nauczymy się, pozyskamy wiedzę, jak przeprowadzać taki hackathon. Później zrobimy sieć hackathonów w Polsce już dotyczącą naszego blockchaina. Co jeszcze? Planujemy też wejście na nową giełdę. Zmiany w głównym zespole, jeżeli chodzi o zarządzanie projektem, więc naprawdę mamy taki zespół elementów, które na pewno wpłyną bardzo pozytywnie na projekt. Tak jak powiedziałem, nie jesteśmy już usługą, jesteśmy blockchainem, przygotowujemy się na wyższy etap, wyższy poziom. No, osobiście jestem pod wrażeniem. To jest generalnie esencja tego, co robicie. W sytuacji, kiedy w Polsce wylał się niestety, nie nazwę tego po swojemu, nazwę to brzydko, nastąpiły gorzkie żale w stosunku do chyba wszystkich projektów polskich, kryptowalutowych, startupów, bądź też już nie startupów, co było związane z rynkiem i po prostu dla mnie jest to jakby całkowicie naturalne. Natomiast to, co mnie chyba urzekło w tym, co powiedziałeś, o czym też rozmawialiśmy wcześniej, tak, bo rozmawialiśmy, to, że właśnie w tym momencie wy wchodzicie na rynek, w momencie, kiedy teoretycznie wszyscy się boją, jest jeszcze troszeczkę paniki, jeszcze nikt nie wie, w którym kierunku dalej pójdziemy, a wy wchodzicie na rynek i mówicie, kurczę, mamy to, nie? Fajnie, mi się to podoba i liczę na to, że faktycznie życzę wam przede wszystkim dużego rozwoju. I powiedz mi, w związku z tą całą dużą zmianą, bardzo chętnie jako osoba związana z mediami podpytam, czy za tym też stoją jakieś ciekawe partnerstwa? Tak. Kończymy jedno partnerstwo, o którym nasze community dobrze wie albo się domyśla, z kim realizujemy. Już skończyliśmy to partnerstwo, budujemy teraz materiały reklamowe i na pewno zaskoczymy Was, ale nie chcę mówić, bo tak jak powiedziałeś, czasami jeżeli coś obiecamy i zrealizujemy to nawet po terminie, no to bardziej zostaje ten element, że obiecaliśmy, to, że jest po terminie albo trochę później, no to już nikogo za bardzo, nie interesuje. No ale jeżeli masz partnera, który jest globalną firmą i chce się pochwalić tym rozwiązaniem i mamy szereg umów, które nas wyłączają z jakiejś możliwości komunikowania o partnerstwie, no tego nie robimy, więc jesteśmy ostrożni, ale tak, mamy kilka fajnych partnerstw, ale mało tego, to nie będą partnerstwa. Ludzie zobaczą, że naprawdę ta technologia funkcjonuje i może nie każdy, ale duża część ludzi będzie mogła dotknąć tą technologię, a osoby, które zaufały projektowi, może nawet będą trochę dumne z tego projektu, że jednak dowieźliśmy jakiś etap, na czym mi zależy. Co do partnerstw, ja powiedziałem wcześniej, że budujemy to trochę w formie takiego chainlinka. Chainlink ma, zobacz, 2000 partnerów, czy przyszło 2000 partnerów, bardziej korzysta z naszego rozwiązania niż my z Chainlinka.
Jak ktoś sobie odświeży historię, to zobaczy, co robiliśmy z Chainlinkiem, ile tych filmów było o Chainlinku, a ile tak naprawdę pokazało, wielu Chainlink pokazał, że naprawdę z czegoś korzysta, tak? Więc nawet dali swojego programistę, który z naszym programistą tam pokazywał coś live. No, z Chainlinkiem to muszę przyznać, że to jest gruby temat. Nie, i właśnie ja ci powiem, że się mylisz. Oni udostępniają bardzo proste API do możliwości, komunikowania się. My to trochę rozwinęliśmy, dlatego oni się zdecydowali na pokazanie tego rozwiązania, więc oni zaczęli korzystać z jakiegoś naszego komponentu. A my chcemy teraz w tym programie, w tym systemie aktywnych, takich komercyjnych nodów pokazać prawdziwych partnerów, czyli wejdziesz na stronę, nie tyle zobaczysz partnera, ale klikając w niego zobaczysz, z czego korzysta i jaką wartość mu dostarczamy. I to ma być ta nowość, to ma być też ten taki element strategii, czyli wejdziesz i zobaczysz, kto nam zaufał, a zobaczysz naprawdę kilka fajnych marek, które z tego korzystają. Na pewno jeden z komponentów, który pokazuje się w projekcie GoToNFT, też będzie miał noda w naszej platformie, co będzie czymś naprawdę gigantycznym, jeżeli chodzi o polskie projekty. To znaczy polskie projekty, projekty zarządzane przez polskie zespoły. Świetnie. Pozwól, że jeszcze wrócę troszeczkę właśnie do samego NFT, ponieważ w dalszym ciągu i w większości przypadkach NFT-ki są kojarzone z obrazkami za miliony. No, ja myślę, że to już troszeczkę jakby zmienia, znaczy rozumowanie ludzi, czym są NFT, troszeczkę zmienia. My też staramy się jakby często o tym pisać, żeby jednak wytłumaczyć też od strony technicznej, czym te NFT-ki mogą być. Wy moim zdaniem już poszliście krok dalej, tak? Bo powiedziałeś, że łączycie NFT z NFC. Tak. Powiedz proszę w taki najprostszy sposób, jaka jest zasada działania w tym wypadku połączenia NFT-ka z technologią NFC? Okej, poprosiłem Hermana, akurat jest obok mnie, żeby ci wytłumaczył różnicę i nad jakimi technologiami pracujemy. To jest trochę przepraszam Herman, że cię w to wkopałem, ale wytłumacz proszę. Nie ma problemu. Dzień dobry, witaj, cześć. Witam serdecznie, Herman Sadik. Mam w ręku dwa rodzaje tagów NFC. Jeden to jest najprostszy tag, widzimy tutaj antenę. Możemy już ten tag zeskanować z poziomu naszej aplikacji GoToNFT, przypisać do niego token NFT. Teraz pracujemy nad innym tagiem NFC. Jest to tak zwany Java Card, który zachowuje się jak portfel kryptowalutowy. Mamy tutaj klucze publiczne, prywatne i teraz skanując taką kartę, wysyłamy jakiś ciąg znaków powiedzmy do tej karty i tutaj aplikacja podpisuje ten ciąg znaków swoim kluczem prywatnym i odsyła ten podpisany jakby string do aplikacji. Aplikacja porównuje, sprawdza, czy został jakby ten ciąg znaków podpisany tym kluczem publicznym, tak? Także ten tag możemy skopiować, odczytać, powiedzmy, że nie wiem, wysyła takie ID, możemy go skopiować, nakleić gdzieś indziej, nie? Wyciąć z jednej koszulki i przyszyć do drugiej, nie? Ten teoretycznie też, ale generalnie jest niekopiowalny. Nie? Czyli rozumiem, że to jest po prostu klucz do podpisywania transakcji, tak? Opartych o wasz blockchain. Można też tak to powiedzieć, można tak w ten sposób to ująć, tak. Okej, jakby rozumiem to, bo takie rozwiązanie, znaczy użycie troszeczkę innej technologii ma w swoim portfelu SafePol, tylko tam jest wykorzystywane urządzenie, które generuje QR kod, natomiast tutaj jest to uproszczone, nie? Bo jest wszystko zapisane w tagu w NFC, przepraszam. Super, no, dziękuję. Myślę, że to jest kolejna rzecz, która troszeczkę zrobi jakiejś rewolucji na rynku w sposobie używania i zrozumienia NFT i wykorzystywania NFC. Ja jestem bardzo dużym zwolennikiem NFC, bo sam mam dużo rzeczy porobionych w domu czy w samochodzie, które ułatwiają życie, ale uważam, że ta technologia jest cholernie niedoceniona, a szkoda. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję Hermanie również. Radku, tobie też dziękuję. Myślę, że mamy jakby podsumowanie krótkie dosyć, ale chyba wystarczająco porozmawialiśmy o tym, co się dzieje. Na pewno będę chciał w najbliższym czasie jakby dalej kontynuować spotkania z tobą, update'ować naszych czytelników, naszych widzów już z określonych pojedynczych tematów, o których dzisiaj opowiedziałeś.
na pewno nie dam Ci spokoju, będę pilnował partnerstw i chętnie zobaczę, co ciekawego wnosicie, z kim wnosicie do projektu, bo domyślam się, że to nie będą byle jakie nazwy, byle jakie brandy. Trzymam w dalszym ciągu kciuki, w dalszym ciągu możecie liczyć na nas, na Being Crypto Polska, że będziemy wspierać Was chociaż medialnie i przekazywać naszym czytelnikom, naszym widzom polskiej scenie krypto to co się dzieje w projekcie Eski. Cóż mi pozostało? Podziękować bardzo, że znalazłeś chwilkę czasu dla mnie na tą rozmowę. Okej. I na pewno zaraz będziemy się umawiać na kolejne rozmowy. Dziękuję Państwu, dziękuję Ci za wsparcie. Krótki artykuł, a zrobiliśmy z tego fajne, szybkie wejście. Prosiłem też Hermana, żeby trochę wytłumaczył, jak działa ta technologia. Myślę, że warto obserwować projekt. Nie wiem, obserwujcie nas, zobaczcie, co robimy, co tworzymy i jaką wartość dostarczymy dla rynku, tak? Też jeszcze wrócę trochę do początku, powiedzieć, że dużo projektów jest, wiesz, niedocenianych i że dużo projektów się teraz podczas BESY, tak to nazwijmy, nie pokazuje. Ja uważam, że teraz jest najlepszy moment do inwestowania, wiesz, to jest ten moment, kiedy powinniśmy budować coś, żeby później przy początkach HOSY znowu się wybić i pokazywać już naprawdę taką, wiesz, wartość nie jednego partnera, tylko nie wiem, 50-100 partnerów, którzy korzystają z naszej technologii. To jest taki nasz cel, jakby mógł podsumować, więc proszę Państwa, no my nie znikamy, będziemy się pokazywać częściej, jesteśmy gotowi na szersze działania. Dziękuję Ci, Bartek, więc pozdrawiam i proszę obserwować projekt. Dziękuję również, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. Cześć.